Akademia Dziergania La Gauche My Passion. Zrób sobie sama od Kitir. Dzień dobry, dobry wieczór. Witam w kolejnym odcinku Wirtualnej Akademii Dziergania La Gauche My Passion. Dziś przychodzę do Was z pełnowymiarowym kursem dziergania, z którego dowiecie się, jak wykonać taką oto bluzeczkę Santa Fe. Zanim jednak pójdę dalej, kilka istotnych rzeczy. Po pierwsze, zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, i kliknijcie w dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia o każdym nowym filmie. Po drugie, pamiętajcie, żeby przeczytać opis, który znajduje się pod filmem, i koniecznie obejrzeć filmy z elementarza dziergania, zwłaszcza ten, w którym mówię o różnicach pomiędzy wschodnio- a zachodnioeuropejskim sposobem dziergania i różnicach pomiędzy oczkami prawymi skierowanymi na wschód i na zachód. Możecie go znaleźć klikając w ten link. Przydadzą się również filmy, w których pokazuję, jak nabierać oczka i jak rozróżniać prawą oraz lewą stronę robótki. Po trzecie, zanim zaczniecie zadawać mi pytania, bardzo proszę, obejrzyjcie cały kurs. Jego produkcja i przygotowanie zajęły mi kilkanaście godzin. On trwa trochę ponad godzinę. Poświęćcie więc ten czas, żeby sprawdzić, co dla Was przygotowałam, zanim zaczniecie mi zadawać pytania, bo jestem niemal pewna, że wszystkie odpowiedzi znajdują się w kursie. No i po czwarte, pamiętajcie, szykowałam ten kurs po to, żeby wesprzeć sprzedaż włóczki z mojego sklepu, dlatego nie pytajcie mnie, z czego jeszcze można zrobić Santa Fe. Dziergajcie, z czego macie ochotę, tylko proszę nie oczekujcie, że będę Wam przeliczać oczka na włóczki przeznaczone na druty 3, 4, 5, 6 albo 12. Na koniec mam jeszcze jedną wiadomość. Jeżeli lubicie posiadać taką wersję drukowaną, na której można nanosić wszelkiego rodzaju poprawki i notatki, to zajrzyjcie na moją stronę, bo przygotowałam dla Was komplet plików, wśród których znajdują się 2 PDF-y, jeden z bardzo szczegółowym opisem wykonania i fragmentami schematów, a drugi ze schematami. Pliki kupicie na mojej stronie www.lgmp.pl. Do wydziergania takiej oto bluzeczki w wersji Basic zużyłam 8 motków, około 630 metrów bieżących włóczki Recicoton. Znajdziecie ją oczywiście na stronie www.lgmp.pl. Druty numer 8, jeżeli chcecie, aby była taka luźna, przewiewna, albo 7, szydełko do wykończenia dekoltu. Ja używałam takiego w rozmiarze 3,5, ale może być też 4, 4,5, a nawet 5. No i oczywiście igła, bo bluzeczka jest zszywana, i nożyczki, ponieważ takie bawełniane nici naprawdę ciężko się rozrywa. Już za moment w kilku prostych krokach pokażę Wam, jak wydziergać Santa Fe od początku do końca. Jeżeli więc macie zgromadzone wszelkie materiały i narzędzia, zabierajmy się do pracy. Mam nadzieję, że wiecie już, na czym polega różnica pomiędzy wschodnio- a zachodnioeuropejską techniką przerabiania oczek i będziemy mogli spokojnie nauczyć się ściegu podstawowego, ażurowego z dziurami. Pracować będziemy na takim oto schemacie, który pokazuje zarówno rzędy po prawej stronie robótki, czyli rzędy nieparzyste, jak i rzędy parzyste, rzędy po stronie lewej. Zwróćcie uwagę, że rzędy pokazujące lewą stronę robótki na schemacie oznaczone są kolorem szarym i czytamy je od lewej do prawej. Na takich schematach każda komórka to jedno oczko albo jedno polecenie. W takich rzędach jak ten numer 1, numer 2, a potem 4 i 5. Każda taka komórka to jedno oczko, czyli w rzędzie numer 1 dziergamy jedno, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste, siódme, ósme oczko prawe i tak dalej do 14. W rzędzie numer 2 oczka lewe, też jest ich 14, a w takich rzędach jak rząd numer 3 albo rząd numer 7, każda taka komórka to jedno polecenie. Czyli zaczynamy od oczka prawego, potem mamy 2 razamiak prawe w stronę prawą, 2 narzuty, 2 razamiak prawe w stronę lewą, 2 razamiak prawe w stronę prawą i znów 2 narzuty. Obserwujcie czerwoną ramkę, która wędrować będzie po schemacie. Nabieramy liczbę oczek podzielną przez 4 plus 2. Ja nabrałam 14. Pierwszy rząd to będą same oczka prawe,
Po przerobieniu pierwszego oczka, zobaczcie, pociągamy sobie tą nitkę, żeby je zamknąć. No i pamiętajcie, żeby przerabiać oczka swoją techniką, swoją metodą. Ja dziergam techniką słowiańską. Generalnie dla tego wszystkiego, co dziać się będzie za chwilę, kluczowe okaże się zrozumienie, co oznacza określenie oczka prawe ułożone na wschód albo na zachód. No i żeby pójść dalej, obejrzyjcie koniecznie film, który jest przypięty na moim fanpage'u w wyróżnionych na górze. Film, w którym pokazuję dwa różne sposoby przerabiania oczek. Można go też zobaczyć na moim kanale YouTube, na playliście Elementarz i na stronie www.lgmp.pl w zakładce Akademia i dalej Elementarz. Drugi rząd, lewa strona robótki. To będą same oczka lewe. Znów przerabiajcie je swoją techniką. Ja dziergam oczka lewe techniką słowiańską, tak jak oczka prawe. Zwracajcie uwagę na to, w jaki sposób po schemacie wędruje czerwona ramka, bo ona pokazuje, co w danym momencie dziergamy. Mamy rząd numer 3, w rzędzie numer 3 pierwsze i ostatnie oczko to będą oczka prawe. Ja zachęcam do tego, żeby po przerobieniu pierwszego oczka dociskać sobie zawsze tutaj nitkę bardzo mocno i to zarówno pierwszego oczka po stronie rzędów nieparzystych, po prawej stronie robótki, jak i po stronie lewej. Nie przerabiam oczek brzegowych, a takie dociśnięcie oczka prawego pomaga mi później w ładnym zszywaniu dzianiny szwem równoległym. No i teraz będziemy przerabiać dwa razy jak prawe w prawą, w lewą stronę i wykonywać narzuty. Najpierw dwa razy jak prawe w stronę prawą. Przy przerabianiu dwóch oczek razem jak prawe w stronę prawą będziemy wbijać drut od drugiego oczka w pierwsze, ale oczka muszą być ułożone w kierunku na zachód. Jeżeli więc tak jak ja dziergacie techniką wschodnioeuropejską, trzeba sobie te oczka w kierunku zachodnim odwrócić i dopiero teraz wbić drut tutaj od drugiego oczka w pierwsze i wyciągnąć pętelkę. Jeżeli na co dzień dziergacie techniką zachodnioeuropejską i Wasze oczka od razu ułożone są w kierunku na zachód, to po prostu wbijajcie drut tak jak to pokazałam przed momentem. Teraz będą dwa narzuty, jeden w ten sposób, drugi zdjęty z palca wskazującego. Dociskamy tutaj nitkę i przerabiamy dwa razy jak prawe w stronę lewą. Przerabiając dwa razy jak prawe w stronę lewą, oczka muszą być tym razem ułożone w kierunku na wschód, więc ja dziergając techniką wschodnioeuropejską tym razem nic nie odwracam. Natomiast te osoby, których oczka wyglądają w ten sposób, czyli są odwrócone na zachód, będą musiały sobie odwrócić te oczka w kierunku wschodnim i dopiero teraz w dwa wbić drut od pierwszego w drugie i wyciągnąć pętelkę. I od razu raz jeszcze, dwa razy jak prawe w stronę prawą. Prawy drut wbijamy w dwa oczka od drugiego w pierwsze i oczka muszą być skierowane na zachód, czyli te wschodnie odwracamy w kierunku przeciwnym. Wbijamy drut w dwa oczka i wyciągamy pętelkę. Robimy dwa narzuty, jeden w ten sposób, drugi z palca wskazującego. No i od razu dwa razy jak prawe w stronę lewą, tym razem oczka muszą być ułożone w kierunku na wschód. Osoby dziergające techniką zachodnioeuropejską odwracają je, żeby wyglądały o tak. A jeżeli od razu mamy tak wyglądające oczka, to wbijamy drut w dwa, od pierwszego w drugie i wyciągamy pętelkę. I raz jeszcze, dwa razy jak prawe w stronę prawą. Dwa narzuty. No i teraz, żeby się nam nie kręciła ta nitka, taka tasiemkowa, to możemy co drugą taką sekcję ten narzut inaczej zbierać, czyli od dołu i teraz zawinąć w ten sposób pętelkę na drucie. I mamy dwa razy jak prawe w stronę lewą. Ostatnie oczko w rzędzie numer 3 to oczko prawe. No i będziemy mieli lewą stronę robótki. Wszystkie oczka łącznie z narzutami przerabiamy jak oczka lewe. I znów zobaczcie, po przerobieniu pierwszego oczka ja sobie tutaj nitkę dociskam jak mocno się da i pozostałe oczka przerabiam jak oczka lewe. Tutaj trzeba będzie uważać przy tych narzutach, bo tego typu skrzyżowaną nitkę przerabiamy po prostu jak oczko lewe, uważając, żeby się nam nie otworzyło, a w tym wypadku musimy w taki sposób przerobić to oczko lewe, żeby została nam dziurka ażurowa, żeby tej dziurki ażurowej nie zamknąć. Lewe, lewe. Jeżeli dziergamy techniką zachodnioeuropejską, to też lewe.
lewe. Pamiętamy, ważne będzie, żeby dziurki ażurowej nie zamknąć. Oba narzuty, jak oczka lewe. To był rząd numer 4. Teraz będzie rząd numer 5. Przerobimy same oczka prawe. Znowu po przerobieniu pierwszego oczka dociskamy i same prawe od pierwszego do ostatniego. Rząd numer 6, same oczka lewe. Znów po przerobieniu pierwszego oczka dociskamy nitkę, zaciskamy tutaj wszystko. No i teraz w rzędzie numer 7 będziemy dziergać kolejną linię dziurek. Jedna tutaj już jest wyprodukowana i te dziurki będą się pojawiały po przekątnej. Czyli jeżeli tutaj mieliśmy oczka prawe przerabiane razem w lewą i w prawą stronę, to tutaj pojawią się narzuty. Tym razem pierwsze 3 oczka to będą oczka prawe. Zwracajcie uwagę na to, w jaki sposób wędruje sobie czerwona ramka. No i teraz znów 2 razy jak prawe w stronę prawą. Dwa narzuty i 2 razy jak prawe w stronę lewą. Od razu 2 razy jak prawe w stronę prawą. Znów 2 narzuty i 2 razy jak prawe w stronę lewą. 3 oczka prawe kończą rząd numer 7. No i znów rząd numer 8, same oczka lewe. Narzuty też jak oczka lewe, pamiętając, żeby tej dziurki ażurowej nie zamknąć, tej drugiej, większej. No i znów 2 rzędy, jeden samych oczek prawych, drugi samych oczek lewych. Rząd numer 9. I rząd numer 10, same oczka lewe. I dalej powtarzamy rzędy od 3 do 10, dziergając kolejne linie takich oto ażurowych dziurek. Po wydzierganiu dobrze jest jeszcze próbkę zmierzyć i zobaczcie, ona ma, licząc na płasko, 8 cm szerokości, a długość liczona do nasady drutów to około 5 cm. No dobrze, to zaczynamy, a zaczniemy od wydziergania takiego oto ściągacza. 2 oczka prawe, 2 oczka lewe. Bierzemy sobie tutaj dużo włóczki. W przypadku tej części, która tutaj została wydziergana, mam jej aż tyle. Tą nitką będę później zszywać bok. Nabieramy 86 oczek dla takiej bluzeczki jak ta tutaj, albo inną liczbę podzielną przez 4 plus 2. Możecie więc nabrać dla większych rozmiarów 90, 94, 98 i tak dalej, a dla mniejszych 82, 78, 74, 70 i tak dalej. Ja nabieram 86 oczek. Jeżeli nie wiecie, jak nabierać oczka, zajrzyjcie do playlisty Elementarz. Tam pokazuję 2 sposoby nabierania oczek. Ja najbardziej lubię taki właśnie. Sposób, którego kilkadziesiąt lat temu nauczyła mnie moja babcia Czesia, jest według mnie idealny. Wszystkie oczka nabrane. Jak widzicie, mnie tej nitki akurat nie zostało tu zbyt dużo, ponieważ ta końcóweczka będzie sobie funkcjonować ze mną aż do końca przodu bądź tyłu. Ja akurat będę robiła teraz przód. To zawiążę na końcu supełek, ponieważ włóczka Recikoton wygląda jak taka plecionka i jak się tutaj pociągnie niteczkę, to może nam się to wszystko spróć. Tak dobrze jest zabezpieczyć wszystkie takie końcóweczki, które czekają na lepsze czasy. No i zaczynamy dzierganie ściągacza 2 oczka prawe, 2 oczka lewe. I teraz uwaga, pamiętajcie, że ściągacz będzie zawsze trochę węższy niż cała reszta tej bluzeczki, dlatego nie wpadajcie w panikę, jeżeli okaże się, że po przerobieniu 10 rzędów ten Wasz ściągacz jest dużo węższy
cięższy niż oczekiwaliście. W tym miejscu zatrzymajmy się na chwilę. Zobaczcie, jak wygląda schemat tyłu bluzeczki. Przede wszystkim popatrzcie na numerację rzędów. Schematy głównie pokazują rzędy nieparzyste, te po prawej stronie robótki. W rzędach parzystych przerabiać będziemy oczka tak, jak one schodzą z drutów, lewe jak lewe, prawe jak prawe, narzuty jak oczka lewe. Jedynie niektóre z tych rzędów to rzędy parzyste i one oznaczone są dla poprawy przejrzystości kolorem szarym. W pozostałej części dziergamy ściegi tak, jak widzieliście to w części kursu, w którym pokazywałam, jak dziergać ścieg ażurowy. Na schemacie są też dwa takie zielone pola, pionowe i poziome. To pionowe to tak zwana strefa powiększania albo pomniejszania. O takie 4 oczka możecie w dowolny sposób bluzeczkę albo zmniejszyć, czyli zamiast 86 oczek nabrać 82, 78, 74 i tak dalej, odcinając ze ściągacza takie 4 albo wielokrotność 4 oczek. Jeżeli będziecie chcieli bluzeczkę powiększyć, to analogicznie dodacie do tej liczby 86 4 lub wielokrotność i nabierzecie 90, 94, 98, dodając do ściągacza takie właśnie fragmenty, jak te pokazane na tym zielonym polu. Co dalej z dekoltem? To bardzo proste. W tej części, w której dziergać będziemy dekolt, ilość oczek pomiędzy pierwszym a tym, w którym oczka zamykamy, będzie się zmniejszała lub zwiększała w stosunku do tego, co widzicie tutaj właśnie, o połowę w stosunku do tego, co nabraliście na dole. Jeżeli więc zmniejszyliście liczbę oczek o 4, to w tym miejscu przerobicie o 2 z jednej i o 2 z drugiej strony oczka mniej. Jeżeli zmniejszyliście liczbę oczek o 8, czyli 2 razy 4, to przerobicie tutaj o 4 i z tej strony również o 4 oczka mniej albo więcej, jeżeli nabraliście o 8 oczek więcej i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ten zielony fragment pokazuje nam strefę wydłużania albo skracania. Jeżeli będziecie chcieli wydłużyć swoją bluzeczkę, to takie 8 rzędów trzeba będzie dołożyć do swojej robótki albo wielokrotność tej 8. Jeżeli będziecie chcieli bluzeczkę skrócić, to analogicznie o te 8 rzędów lub wielokrotność 8 trzeba będzie liczbę rzędów w tej części korpusu zmniejszyć. Wracamy do ściągacza. 2 oczka prawe, 2 oczka lewe. Od 2 oczek prawych rozpoczynamy i znów po przerobieniu pierwszego oczka pociągamy sobie tą nitkę. Pamiętajcie, dziergamy swoją techniką, swoją metodą. Ja standardowo i klasycznie dziergam techniką słowiańską. 2 prawe, 2 lewe. 2 prawe, 2 lewe. Znów 2 prawe. Znów 2 lewe. I tak do końca. Ostatnie 2 oczka to znów będą oczka prawe. 20 rzędów ściągacza przerobione. Zobaczcie, można sobie to policzyć tutaj, przeliczając takie oto miejsca w tej środkowej linii oczek lewych. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 i 20. Na pewno przerobiłam parzystą liczbę rzędów, bo nitka z kłębka, włóczka z kłębka jest po tej samej stronie, po której włóczka, która została mi po nabraniu oczek. Gdyby ta nitka znajdowała się po przeciwnej stronie, czyli tutaj, to znaczyłoby, że przerobiłam nieparzystą liczbę rzędów. No i teraz trzeba będzie wyprodukować to takie odcięcie, a ono produkowane jest 2 rzędami oczek lewych, ale pierwsze i ostatnie 2 oczka to w dalszym ciągu po prawej stronie będą oczka prawe. Rząd 21, pierwsze 2 oczka prawe znowu dociskam po przerobieniu pierwszego oczka, jak zawsze. Pozostałe oczka do 2 ostatnich, czyli w moim przypadku to będą 82 oczka, przerabiamy jak oczka lewe. Ostatnie 2 oczka to oczka prawe. No i rząd 22, lewa strona robótki. Wszystkie oczka od pierwszego do ostatniego przerabiamy jak oczka lewe. I znów po przerobieniu pierwszego dociskam sobie tą nitkę, jak tylko mocno się da, po to, żeby później łatwiej zszywało mi się bok bluzeczki.
Skończyłam rząd 22. Jestem na początku rzędu numer 23 i od tego rzędu dziergamy już ten korpus bluzeczki ściegiem ażurowym. Teraz będą 2 rzędy jerseyu, czyli dziergamy rząd oczek prawych po prawej stronie, rząd oczek lewych po stronie lewej i później pierwszą linię dziurek zgodnie z tym, co przerabialiśmy w próbce. Pierwsza linia rozpoczyna się od oczka prawego, potem mamy 2 razemiak prawe w stronę prawą, 2 narzuty, 2 razemiak prawe w stronę lewą, 2 razemiak prawe w stronę prawą i 2 narzuty. 2 razemiak prawe w stronę lewą, 2 razemiak prawe w stronę prawą. Zwróćcie uwagę, że te 2 narzuty następują zawsze po przerobieniu 2 razemiak prawe w stronę prawą. No to do dzieła. Rząd 23, same oczka prawe, znów pierwsze po przerobieniu dociskamy. Rząd 24 to będą same oczka lewe, a od rzędu 25 rozpoczniemy dzierganie kolejnych linii ażurowych dziurek. I jak mówiłam, rząd oczek lewych, znowu po przerobieniu pierwszego dociskamy i dziergamy dalej. I dalej dziergamy korpus bluzeczki ściegiem podstawowym dziurawcem na odpowiednią wysokość. Jaka to jest odpowiednia wysokość? Taka, która Wam najbardziej odpowiada. I teraz zobaczcie, szerokość tej bluzeczki przy 86 oczkach, przy wyprostowanej i leżącej luźno dzianinie to u mnie jakieś 59 cm. Co to znaczy? To znaczy, że ona będzie miała w obwodzie 2 razy 59 cm. Jak nie trudno policzyć, będzie to około 118 cm. Jest naprawdę szeroka i wygodna. Wy oczywiście możecie nabrać dowolną liczbę podzielną przez 4 plus 2 i tą liczbę 86 albo zwiększyć do 90, 94, 98 i tak dalej, albo zmniejszyć do 82, 78, 74, 70 i tak dalej, i tak dalej. Ważna informacja jest taka, że każde takie 4 oczka patentu ściegu podstawowego, no i też 4 oczka ściągacza, to w części bluzeczki jakieś 2,5 cm szerokości na plus albo na minus. Dziergamy przód i tył, dowolną liczbę takich oto linii dziurek. U mnie jest ich 13. Ja po przerobieniu 13 będę już dziergać górną część, którą rozpoczną 2 rzędy ściegu francuskiego dzierganego oczkami lewymi, a potem będzie już ścieg jerseyowy, na którym wyprodukuję dekolt. W tym miejscu pierwsze i ostatnie oczko to oczko prawe, mamy prawą stronę robótki, przypominam. Wszystkie pozostałe oczka to będą oczka lewe. Ostatnie oczko w tym rzędzie to też było oczko prawe, no i strona lewa robótki, rząd parzysty. Tutaj już wszystkie oczka przerobimy jak lewe, to jest ten drugi rząd ściegu francuskiego. No i teraz od tego miejsca już będziemy dziergać tą górną część jerseyową, na której wyprodukujemy dekolt. Zanim jednak to nastąpi, małe podsumowanie. Po pierwsze, na tym etapie dziergania korpusu ja zrobiłam 13 takich linii dziurek, ale znowu pamiętajcie, że to jest moja bluzeczka dopasowana do mojego wzrostu i do mojej długości tułowia. W Waszym przypadku, jeżeli to będzie za krótkie, możecie zrobić nie 13, a 15, 17, 19 linii takich dziurek albo nawet więcej, a jeżeli okaże się, że zrobiliście 9, 11 linii dziurek i już jest w porządku, już jest ok, to już jest ta długość, o którą Wam chodzi, to zakończcie ten patent tutaj w taki sposób, w jaki pokazuje to schemat, czyli ponad linią dziurek dziergając jeszcze 2 rzędy ściegu jerseyowego, rząd oczek prawych, potem rząd oczek lewych i zaczynajcie dziergać tą górną część. Tą górną jerseyową częścią również możecie regulować długość bluzeczki, bo ona też może być krótsza albo dłuższa, jeżeli będziecie chcieli po przerobieniu tego fragmentu ściegu ażurowego jeszcze korekty wprowadzić. Ważne będzie, żebyście pamiętali o jednej rzeczy. Dekolt po stronie tyłu kształtować będziemy 6 rzędów przed zakończeniem robótki. Po stronie przodu będzie to 10 rzędów przed zakończeniem robótki, czyli jeszcze 4 rzędy wcześniej. Dziergamy więc najpierw tył i dziergając ten fragment
przymierzacie sobie tą robótkę do siebie, sprawdzacie, czy jeżeli takie miejsce z drutami przyłożycie do swojej szyi, to czy długość bluzeczki będzie w porządku. Jeżeli tak, możecie zacząć kształtować podkrój na dekolt. I później do tego tyłu trzeba będzie dopasować przód. Zobaczcie, tak sobie można policzyć po lewej stronie, ile jest rzędów w całości. Ja wydziergałam po przerobieniu tego ściegu francuskiego, to był rząd oczek lewych po prawej stronie. Jeden z tych rzędów to będzie rząd jeszcze ten tutaj ściegu francuskiego, ale możemy go policzyć też, odejmiemy od tej liczby 1. Zobaczcie, rzędy układają się w taki sposób bardzo fajnie widoczny i możemy je policzyć. Mam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 i tutaj jest ten rząd zamykanych oczek, czyli przerobiłam 16 rzędów, bo 17 minus ten jeden to 16 rzędów ściegu jerseyowego ma u mnie ten fragment, a to znaczy ni mniej, ni więcej, tylko że na takim etapie tutaj przerobiłam jeszcze po stronie tyłu 10 rzędów i zaczęłam kształtować dekolt, a po stronie przodu przerobię 6 rzędów ściegiem jerseyowym i podkrój na dekolt zacznę kształtować. Ale przypominam, tak wygląda bluzeczka mojej długości. Jeżeli u Was okaże się, że te 10 rzędów po stronie tyłu to jest za mało, doróbcie kolejne. Jeżeli po stronie tyłu okaże się, że po przerobieniu 6 rzędów już jest wystarczająco dużo, zacznijcie kształtować dekolt. Ważne będzie, żeby przynajmniej po stronie tyłu 4 rzędy jerseyem dorobić jeszcze, tak, żeby po stronie przodu można było tutaj już na takim etapie pracy ten podkrój na dekolt kształtować. Bo jeżeli teraz po stronie tyłu zaczęlibyście kształtować dekolt, to ten po stronie przodu musiałby się rozpocząć na ściegu ażurowym, a to nie wyglądałoby zbyt dobrze. No to ja dziergam 6 rzędów ściegiem jerseyowym, a potem będę Wam pokazywać, jak dekolt ukształtować. 6 rzędów ściegiem jerseyowym, czyli po prawej stronie same oczka prawe, po lewej same oczka lewe. Jestem po stronie przodu, przerobiłam 6 rzędów ściegiem jerseyowym i teraz jeszcze mała przerwa na wymiarowanie, bo zobaczcie, u mnie szerokość tej robótki w górnej części to jakieś 59 cm, a do miejsca, w którym rozpocznę kształtowanie dekoltu, mam 46 cm. Zawsze mierzymy tutaj do nasady oczek. Podzielę teraz robótkę na dwie części i będę używała takiego określenia prawa strona przodu bądź tyłu patrząc na wprost i lewa strona przodu bądź tyłu patrząc na wprost. Na dobry początek ogólną liczbę oczek, którą macie tutaj na drucie, trzeba będzie podzielić na 2 i przerobić połowę do środka. Ponieważ ja mam 86, to najpierw przerobię 43 oczka. oczka, połowa przerobiona. Możecie sobie też policzyć dziurki i w ten sposób wyznaczyć środek. Według mnie liczenie oczek jest prostsze. No i teraz będziemy kształtować dekolt po prawej stronie przodu bądź tyłu, patrząc na wprost. Odwracamy robótkę na lewą stronę i zamkniemy tutaj 12 oczek na dobry początek. Pierwsze oczko przerabiamy tak, jak nam pokazuje drut, czyli jak oczko lewe. Znowu trzeba je sobie docisnąć po przerobieniu. No i teraz jedna z dwóch metod. Albo przerabiamy oczka lewe jak lewe i przeciągamy pod tym oczkiem z drutu prawego. To było oczko numer 1 zamknięte. Technika zachodnioeuropejska tak samo. Pod oczkiem z drutu prawego oczko numer 2. To jest jedna z technik, przerabiać oczko tak jak pokazuje drut i przeciągać pod oczkiem z drutu prawego. Jedna z technik zamykania oczek, oczko numer 3, oczko numer 4. Albo zamykamy te dwa oczka, przerabiając je razem. Jeżeli to są oczka lewe, bo pierwsze oczko na lewym drucie to oczko lewe, to nitkę przenosimy przed robótkę, oczko z prawego drutu na drut lewy i te dwa oczka przerabiamy razem jak oczka lewe. To jest oczko numer 5. Oczko numer 6. Możemy też przerobić techniką zachodnioeuropejską. Oczko numer 7. Tutaj nie ma to znaczenia. 8, 9, 10, 11 i 12.
Wybierzcie sobie tą technikę, która Wam się bardziej podoba, bardziej Wam odpowiada i taką techniką zamykajcie oczka. 12 oczek zamkniętych, teraz wszystkie pozostałe przerabiamy po prostu tak, jak nam pokazują druty, czyli jak oczka lewe, dziergamy ten rząd parzysty do końca. Teraz rząd nieparzysty tutaj do tego miejsca, to jest prawa strona robótki. Znów odwracamy robótkę na lewą stronę i tym razem zamkniemy tutaj 2 oczka. Będziemy przerabiać po 2 oczka razem jak lewe, czyli tak jak nam pokazują druty. Pierwsze 2 przerabiamy razem jak lewe i potem trzeba będzie tą nitkę docisnąć. Wszystko po to, żeby się nam tutaj później zrobiła taka półokrągła linia. No i jeszcze raz oczko z prawego drutu na drut lewy i te 2 lewe razem. Zamknęliśmy 2 oczka, dociskamy i znów ten rząd po lewej stronie robótki oczkami lewymi doprowadzamy do końca. Znów rząd parzysty, prawa strona robótki, same oczka prawe. Lewa strona robótki i tutaj zamkniemy ostatnie oczko przez przerobienie 2 razem. Przerabiamy 2 razem jak lewe, jak drugie oczko na lewym drucie. Znowu zrobimy to ciasno. No i po tej prawej stronie przodu patrząc na wprost, przodu albo tyłu patrząc na wprost, to było ostatnie zamknięte oczko. Przerabiamy ten rząd do końca. No i teraz po stronie tyłu zamykalibyśmy już wszystkie oczka, ale że jesteśmy po stronie przodu, to trzeba będzie sobie przód z tyłem wyrównać, czyli przerobić tutaj jeszcze 4 rzędy i dopiero wtedy będziemy oczka na ramionach zamykać. U mnie prawa część przodu z tyłem zrównana. Zmierzmy raz jeszcze długość. No i w całości to jest jakieś 54-55 cm, w zależności od tego, jak ta dzianina się ułoży. Bo pamiętajcie też, że przy mierzeniu sweterków, przy mierzeniu dzianin, ona się może trochę kręcić, rozciągać w różne strony. 54 mniej więcej, 54-55 to jest ta długość, którą mam do ramienia. No dobrze, to zamknijmy oczka. Na dobry początek będziemy tutaj produkować kąt prosty. Pierwsze oczko przerobimy jak oczko prawe, pamiętajcie, swoją techniką. I po przerobieniu tego oczka prawego dociągamy znowu tutaj niteczkę, dociągamy tą pętelkę. Można nią sobie w ten sposób sterować, dociągamy jak mocno się da. I analogicznie w stosunku do tego, co widzieliście przed momentem przy oczkach lewych, możemy albo oczka prawe przerabiać jak prawe i przeciągać pod oczkami z drutu prawego, prawe jak prawe i pod oczkiem z drutu prawego. Jeżeli dziergacie techniką zachodnioeuropejską, to tak samo. Prawe jak prawe pod oczkiem z drutu prawego. I tutaj na ramieniu nie warto zamykać tych oczek jakoś szczególnie ciasno, bo Wam się później przy zszywaniu ta bluzeczka będzie na ramionach ściągać. To jest jeden ze sposobów, a drugi ze sposobów mówi, analogicznie do tego, co widzieliście przed momentem, żeby te 2 oczka przerobić razem, ale jak prawe, bo pierwsze oczko na lewym drucie to oczko prawe. Wtedy nitkę mamy za robótką, oczko z prawego drutu przenosimy na drut lewy i te 2 oczka przerabiamy razem jak prawe, ale tak jakbyśmy je chcieli przerobić w stronę lewą, techniką słowiańską, wbijając drut tutaj od pierwszego oczka w drugie i wyciągając pętelkę. Oczko z prawego drutu na drut lewy, nitka cały czas za robótką, prawy drut w 2 oczka od pierwszego w drugie i wyciągamy pętelkę. Znowu pamiętajcie, ten sposób, który Wam się podoba od początku do końca. Taki sam, nie mieszamy tych sposobów, ja je pomieszałam tylko i wyłącznie po to, żeby pokazać Wam, że macie 2 opcje, 2 możliwości na tym etapie przynajmniej. I też przypominam, nie zamykamy tych oczek na ramieniu jakoś bardzo ciasno, bo ramię za moment będziemy zszywać. Zamykamy ostatnie oczko. Raz jeszcze lewy drut w to oczko. Wyciągamy nitkę, nożyczki, odcinamy, zaciągamy tutaj i gotowe. I teraz trzeba się będzie zająć stroną lewą, patrząc na wprost. Ale najpierw dowiążemy tutaj nitkę.
nitkę z kłębka, musimy sobie wbić drut albo szydełko, bo można to zrobić szydełkiem oczywiście również, tutaj pod te pierwsze dwie niteczki pierwszego zamykanego oczka. Można to zrobić drutem, a jak ktoś ma problem, to może sobie tutaj wbić szydełko, zobaczcie, przeciągnąć tą nitkę, dowiązać tutaj, zawsze dowiązujcie większy fragment, bo potem ten kawałek przy użyciu igły prościej będzie schować. No i teraz w lustrzanym odbiciu w stosunku do tego, co robiliśmy tutaj, będziemy zamykać oczka po stronie lewej, przodu bądź tyłu, patrząc na wprost. O ile po stronie prawej robiliśmy to w rzędach parzystych, po lewej stronie robótki, o tyle po stronie lewej, patrząc na wprost, będziemy to robić po stronie prawej, czyli po stronie rzędów nieparzystych. Pierwsze oczko przerabiamy tak, jak nam pokazuje drut, czyli jak oczko prawe. Dociągamy sobie tutaj tą niteczkę. No i jedna z dwóch metod. Albo oczko prawe, jak prawe i pod oczkiem z drutu lewego i to jest zamknięte pierwsze oczko. I teraz zobaczcie, w tym momencie trzeba sobie znowu tą nitkę tutaj mocno pociągnąć, żeby nam się te oczka, te dwie kolumny ze sobą ładnie zeszły. Oczko prawe jak prawe i pod oczkiem z drutu lewego to jest oczko numer 2, numer 3, numer 4 i numer 5. Albo, tak jak to widzieliście przy zamykaniu oczek na ramionach, oczko z prawego drutu na drut lewy i 2 razem jak prawe, to jest oczko numer 6. Zamykamy 12 oczek. 7, 8, 9, 10, 11 i 12. No i pozostałe oczka dziergamy jak oczka prawe. Rząd po lewej stronie robótki to będą same oczka lewe do tego momentu. Kolejny rząd po prawej stronie robótki zamykamy 2 oczka. Tym razem będziemy przerabiać je razem jak prawe, jak drugie oczko na lewym drucie. 2 razem jak prawe w stronę lewą i dociskamy tutaj mocno. I raz jeszcze wracamy z tym prawym oczkiem na lewy drut i przerabiamy 2 razem jak prawe w stronę lewą, znów po przerobieniu, dociskając mocno nitkę na prawym drucie. No i znowu wszystkie pozostałe oczka jak prawe. Po lewej stronie robótki jak lewe, no i w tym kolejnym rzędzie będziemy zamykać ostatnie oczko. Ostatnie oczko po lewej stronie przodu bądź tyłu, patrząc na wprost, przerabiamy tym razem 2 razem jak prawe w stronę lewą, znowu po przerobieniu dociskając pętelkę, no i znowu ten rząd do końca samymi oczkami prawymi, kolejne to same oczka lewe i w momencie, kiedy przerobimy te 2 rzędy, to trzeba będzie lewą stronę przodu zrównać ze stroną prawą i jednocześnie z całym tyłem, czyli przerobić tutaj jeszcze 4 rzędy. Prawe oczka, potem lewe, prawe, lewe i będziemy oczka na ramieniu po lewej stronie przodu zamykać. Po lewej stronie przodu lub tyłu zamykamy oczka dokładnie tak samo jak po stronie prawej, czyli też pierwsze oczko przerabiamy jak oczko prawe, a potem wybierając jedną z 2 technik, albo przerabiamy 2 razem jak prawe metodą słowiańską, czyli 2 razem jak prawe w stronę lewą, albo przerabiamy oczko prawe jak prawe i przeciągamy pod oczkiem z drutu prawego. Jedna z 2 metod, ta, która Wam bardziej odpowiada, która Wam się bardziej podoba. Znowu przypominam, nie zamykajcie oczek na ramieniu jakoś ekstremalnie ciasno, żeby się ta linia ramienia nie ściągała do środka. Różnica jedynie jest taka, że tutaj po przerobieniu tego ostatniego oczka, w wyciągnięciu pętelki, trzeba sobie odciąć trochę dłuższą nitkę, bo nią już za moment bluzeczkę na ramionach będziemy zszywać. No dobrze, to ogarnijmy zszywanie. Ja pokażę Wam zaraz, jak połączyć przód z tyłem w taki sposób, żeby nitka, którą będziecie zszywać
wykonała taki dodatkowy rząd oczek prawych, dzięki czemu to połączenie wygląda o tak właśnie. Trzymam już w ręku igłę, zszywać będę taką właśnie igłą, polecam ją z całego serca. Metalowa, nie żadna plastikowa, która się czasami zaczepia, haczy. Metalowa z dużym uchem igielnym, przez to ucho igielne przeciągniecie najgrubszą nawet włóczkę. Ja powiem Wam tylko tyle, że dzięki takiej igle polubiłam zszywanie. Kupicie ją oczywiście w moim sklepie na www.lgmp.pl. Zszywać będziemy po prawej stronie, tą nitką, która została nam po zamknięciu oczek, po lewej stronie przodu bądź tyłu, patrząc na wprost. U mnie supełek na końcu, bo wszystkie takie oczekujące nitki przy włóczce tasiemkowej takie supełki sobie posiadają, żeby się nie zrobiło coś takiego. Zobaczcie, włóczka Recikoton może się pruć. Odcinam sobie w związku z tym teraz końcóweczkę, żeby pozbyć się supełka. Mam tej nitki dużo, więc mogłam sobie pozwolić nawet na dłuższy kawałek. Nawlekam igłę. No i teraz trzeba będzie sobie trochę tą robótkę poobserwować, bo naszym zadaniem będzie połączyć kolejne kolumny oczek prawych pochodzące z jednej i z drugiej strony dzianiny. A każda kolumna oczek prawych to takie dwie niteczki. No i teraz zobaczcie, nitka pochodzi z tej części, więc rozpoczynać będziemy po stronie drugiej. No i tutaj musimy sobie odgiąć tą krawędź i mamy, zobaczcie, pierwszą kolumnę, to są te dwie niteczki, tutaj jest druga kolumna, kolejne dwie, trzecia kolumna, kolejne dwie niteczki, czwarta i one układają się pod takim łańcuszkiem, który zamykał nam oczka na ramieniu. Nitka pochodzi stąd, więc po tej drugiej stronie najpierw wbijam igłę pod pierwszą nitkę pierwszej kolumny. Wracam tutaj, no i tutaj też, zobaczcie, pod takimi oczkami łańcuszka mamy kolejne kolumny oczek prawych. Tu przeciągamy igłę pod dwiema nitkami pierwszej kolumny. Tu była jedna, tutaj dwie. Tak rozpoczynamy. Trzeba teraz to wszystko sobie tutaj ładnie zlicować. No i po drugiej stronie druga nitka pierwszej kolumny, pierwsza nitka drugiej. Przeciągamy igłę jak najbliżej tego zamknięcia, czyli nie gdzieś tutaj, tylko pod samym zamknięciem. Uważamy, żeby nie wbić igły w nitkę. I wracamy do strony, z której pochodziła nitka. I tutaj też pod dwiema niteczkami takiej kolumny, jak najbliżej zamknięcia, jak najbliżej końcówki krańca tej robótki. Nie zaciągamy tutaj tej nici zbyt mocno, bo tak jak mówiłam, z tej nitki wyprodukujemy taki dodatkowy rząd oczek prawych. No i wracamy. I tu mamy tak, druga nitka tej kolumny i pierwsza kolejnej. Też pod dwiema, ale po takim lekkim skosie, czyli zaczepiamy o końcówkę kolumny i początek kolumny. A po stronie, z której pochodziła nitka, po prostu pod kolumną, pod dwiema niteczkami. I znowu druga nitka tej kolumny i pierwsza kolejnej. A tutaj dwie nitki tej samej, jak najbliżej krawędzi. Delikatnie zaciągamy tą nitkę, kształtując sobie takie właśnie oczka. Regulujemy naprężenie nici. Pamiętamy, żeby nie wkłuć się igłą w nić, tylko wykorzystywać takie naturalne otworki w dzianinie. I takim ruchem markującym dziergane drutami oczka łączymy całe ramię od początku do samego końca. Końcowa końcóweczka. Ostatnia kolumna po tej stronie, z której pochodziła nitka. No i teraz jeszcze zobaczcie, za takie niteczki sobie złapcie z jednej strony, tutaj z drugiej.
Nitka do tyłu, na lewą stronę robótki. Sprawdzić, czy tu wszystko jest ok. No i teraz po tej lewej stronie robótki te dwie niteczki trzeba będzie ze sobą związać. Pamiętajcie, węzeł żeglarski płaski po lewej stronie, żeby nie wychodziło nam tutaj. Węzeł żeglarski płaski. W jaki sposób wiązać ten supełek pokazuję w filmie, który nazywa się Coś się kończy, coś się zaczyna. Znajdziecie go w elementarzu. Dla pewności można zrobić jeszcze trzeci taki naprzemienny supełek. No i teraz możemy mieć pewność, że nic się nie rozwiąże. A te niteczki można albo króciutko potem obciąć, albo używając igły schować je w tym szwie. Bluzeczka na ramionach zszyta. Kolejny etap naszej dzierganej przygody to dorobienie takiego ściągacza tutaj z boku bluzeczki, ściągacza, który będzie stanowił coś w rodzaju małego rękawka. Ściągacz dziergany jest dokładnie tak samo jak ten, który rozpoczynał nam bluzeczkę, czyli będą to 2 oczka prawe, 2 oczka lewe. I już za moment tutaj nabierzemy oczka na ten ściągacz właśnie. Liczba musi być podzielna przez 4 plus 2. U mnie to 86 oczek. On ma być szeroki, bo ten rękawek ma być luźny. Będziemy go zamykać później szydełkiem, żeby uzyskać taki efekt bardzo ciasnego zamykania oczek. Natomiast musi być szeroki, żeby przy tym ciasnym zamykaniu oczek spokojnie i luźno przeszła przez ten otwór każda ręka. Pokażę Wam, jak nabrać oczka. 86 to dokładnie tyle samo, ile nabierałam na przód i na tył tej bluzeczki, ale zanim zaczniemy oczka nabierać, trzeba będzie sobie tutaj nitkę z kłębka dowiązać. No i najogólniej rzecz ujmując, możecie liczyć rzędy od góry, możecie sobie tutaj policzyć ten fragment albo zmierzyć go miarką krawiecką w centymetrach, no bo oczywiście w Waszym przypadku na przykład ta część dziergana ściegiem jerseyowym może mieć inny rozmiar, może być inna, może mieć inną liczbę rzędów, jak mówiłam na początku tego kursu. W moim przypadku będę dowiązywać nitkę na wysokości 7 linii dziurek, licząc tutaj od tego fragmentu ściegu francuskiego. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu jest 7 linia dziurek, więc zobaczcie, w tym miejscu pod takimi 2 niteczkami, każde takie 2 nitki, to jest tak naprawdę jedna kolumna oczek prawych. Tutaj w tym miejscu pod takimi oto niteczkami przeciągam sobie drut albo szydełko, jak ktoś się woli. Wyciągam nitkę, wiążę ją. No i teraz, konsumując niejako tą pierwszą kolumnę oczek prawych, wbijam drut w każdą taką przestrzeń, pod każde takie 2 niteczki i wyciągam z każdej takiej przestrzeni kolejne oczka. Jedno, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste i tak dalej. Tak jak powiedziałam, konsumuję tym samym tą pierwszą kolumnę oczek prawych. Ważne będzie, żeby nie wbijać tego drutu raz w takie miejsce, raz gdzieś tutaj, bo wtedy ta linia nabieranych oczek nie będzie zbyt piękna i estetyczna. A na tym, żeby to wykończenie było w porządku, ładne i takie jak należy, najbardziej nam zależy. Mam 6 oczek, nabieram dalej. Tak jak powiedziałam, u mnie to 86 oczek, czyli 43 po jednej stronie i 43 po stronie drugiej. Ważne będzie, żeby symetrycznie w stosunku do tego miejsca, w którym zaczynaliśmy nabieranie oczek, tutaj to nabieranie oczek zakończyć. No i jeszcze jedna bardzo ważna uwaga. Często zdarza się, że ktoś mnie pyta, co to znaczy liczba oczek podzielna przez x, przez 4 w tym wypadku plus 2. To znaczy, że jeżeli z tej ogólnej liczby oczek odejmiemy 2, idziemy w drugą stronę w tym równaniu, w działaniu matematycznym, to pozostałą liczbę możemy podzielić przez 4 i wynik tego dzielenia będzie liczbą całkowitą. 86 minus 2 to 84, a 84 można spokojnie na 4 podzielić, bo wyjdzie nam tego 21. Hurra! Matematyka na poziomie szkoły podstawowej, ale czasami się w dzierganiu i taka przydaje. 2, 4, 6, mam 7 oczek, nabieram dalej, oczko numer 8, 9, 10, 11, 12. Ach, jeszcze o jednej rzeczy bym zapomniała.
Mówiłam, że można sobie ten fragment zmierzyć miarką krawiecką, no to zobaczcie, tutaj jest ten szef na ramieniu, który wykonywaliśmy, więc ja poniżej tego szwu przykładam miarkę i jakieś 26 cm niżej powinnam dowiązać nitkę z kłębka. Jeżeli ilość rzędów ściegu jerseyowego, który dziergaliśmy tutaj, w Waszym przypadku jest inna, albo w moim przypadku byłaby inna, no to nabieramy oczka. Czasami możecie którąś z takich przerw pominąć, ja to teraz właśnie zrobię, bo tu mam 40 oczek, powinnam mieć 43 do szwu na ramieniu, no i tu mam te 3 przestrzenie, więc można, jeżeli dowiązaliście tą nitkę trochę wcześniej, można sobie niektóre z tych przestrzeni po prostu pominąć. Tu mam 43 oczka, wyciągnę też jedno oczko z tego szwu na ramieniu, to będzie pierwsze oczko z 43, które musimy wyciągnąć po drugiej stronie. No i tutaj też odwijając sobie tą krawędź, pod takimi 2 niteczkami nabieramy oczka w przeciwnym kierunku. Zostały mi 2 oczka do końca. Trzeba będzie wykonać taki mały gest sprawdzający. 2 oczka muszę jeszcze nabrać. No to liczę dziurki. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i tutaj jest 7. No i idealnie się sprawdzi jedno, drugie oczko. Mam nabranych oczek 86. Zakończyłam symetrycznie w stosunku do tego, w którym rozpoczęłam. Ma być gęsto. Dlaczego? Dlatego, że ściągacz będzie nam ściągał tą dzianinę troszkę, a my chcemy, żeby ten rękawek nam nie opinał ręki i nie sprawiał problemów, trudności w jej późniejszym użytkowaniu. Oczka nabrane. Teraz po lewej stronie robótki rozpoczniemy dzierganie pierwszego rzędu do ściągacza 2 oczka prawe, 2 oczka lewe, ale w tym pierwszym rzędzie rozpoczniemy od 2 oczek lewych. One po prawej stronie, zobaczcie, będą prawe. Zaczynamy od 2 oczek lewych, potem dziergamy 2 prawe, 2 lewe, 2 prawe, 2 lewe, tak na zmianę. Ostatnie 2 oczka znów to będą oczka lewe. No i teraz mała uwaga, jeżeli dziergacie na co dzień techniką zachodnioeuropejską, to sugeruję, żeby po tej lewej stronie, po nabraniu oczek, oczka prawe przerabiać jednak techniką słowiańską, czyli wbijać drut w ten sposób, albo sobie to oczko przekręcić. Jeżeli będziecie i prawe, i lewe oczka przerabiać po swojemu, to zobaczcie, jakie tutaj będą się robiły wielkie dziury. Oczko lewe po stronie lewej to prawe w konkretnym, właściwym kierunku odwraca, dlatego oczek lewych po lewej stronie odwracać nie możemy, ale już oczka prawe jak najbardziej. Jeżeli w ten sposób je nabraliście, to albo odwróćcie je w przeciwnym kierunku i teraz przeróbcie jak oczko prawe, żeby ono się tutaj przekręciło, zamknęło choć trochę, albo, tak jak powiedziałam wcześniej, przerabiajcie oczka techniką słowiańską tylko w tym pierwszym rzędzie po nabraniu oczek, żeby się nie robiły brzydkie dziury. 2 oczka prawe, 2 oczka lewe, dziergamy ściągacz, 2 prawe, 2 lewe, ostatnie 2 oczka w tym rzędzie pierwszym to będą 2 oczka lewe, a od rzędu drugiego, bo prawą stronę robótki w tym wypadku stanowić będą rzędy parzyste, odwrotnie niż miało to miejsce w przypadku przodu i tyłu, od drugiego rzędu po prawej stronie robótki rozpoczynać i kończyć każdy rząd będziemy 2 oczkami prawymi. Dziergamy ściągacz. U mnie ten ściągacz ma 13 rzędów,
i jakieś 7 cm długości. Bardzo ważne będzie, żeby ten szeroki ściągacz ciasno zamknąć. Zrobię to szydełkiem. Mam takie w rozmiarze 3,5 mm, może być też szydełko w rozmiarze 4 i będziemy zamykać te oczka bardzo podobnie w stosunku do tego, co robiliśmy za pomocą drutów. W oczko prawe wbijamy szydełko, wyciągamy pętelkę. W taki sposób, jeżeli to jest oczko ułożone na wschód, gdyby było ułożone na zachód, to po prostu wbilibyśmy od tej strony szydełko i wyciągnęli włóczkę dokładnie tak samo, jakbyśmy chcieli przerobić oczko prawe. Znowu pamiętajcie, kluczowe jest to dociąganie nitki, naprężenie takiej oto pętelki. Dociągamy nitkę, jeszcze raz w oczko prawe, wyciągamy i przez oczko. Oczko lewe, tak jakbyśmy chcieli je przerobić i przez pętelkę dociągamy. Jeszcze raz. Oczko lewe, przez pętelkę, prawe, prawe. Cały czas palcem wskazującym i jedną, i drugą naciągamy tak, żeby to zamknięcie było ciasne, ciaśniuteńkie. Zobaczcie, górą wychodzi nam taki oto łańcuszek. Zamykamy w ten sposób wszystkie oczka. Dwa ostatnie oczka. Jeszcze raz przeciągamy nitkę. No i znowu odetnijcie jej trochę więcej. Tą nitką zaraz ten dolny brzeg ściągacza będziemy zszywać. Jeszcze szerokość mierzona znów tak na prosto, około 40-41 cm. Zanim zabierzemy się za wykończenie dekoltu, trzeba będzie jeszcze tą bluzeczkę tutaj po bokach zszyć bok i tą dolną część ściągacza. Zszywać będziemy szwem równoległym, zwanym też szwem materacowym, który pozwala na uzyskanie takiego oto połączenia. Ważne będzie tutaj tylko tyle, żeby równo zlicować te kolejne rzędy dziurek przy zszywaniu po boku. Do zszywania znów wykorzystamy igłę i nitki, które tym razem zostały po zamknięciu oczek tutaj przy ściągaczu stanowiącym rękawek i tą nitką zszywać będziemy tutaj od krawędzi w tą stronę, natomiast bok tą nitką, która została nam po nabraniu oczek na przód albo na tył. No i ja znowu sobie tutaj te niteczki zabezpieczyłam supełkiem. Trzeba będzie teraz ten supeł odciąć. Nawlekamy igłę. I nie ma znaczenia, czy będziemy zaczynać od dołu tego ściągacza tutaj do góry, czy od dołu tego ściągacza w tym kierunku. Zaczynamy dokładnie tak samo od namierzenia pierwszego oczka tutaj w tej linii oczek, z których nie pochodzi nitka, bo nitkę mamy stąd. Trzeba sobie bardzo dokładnie to pierwsze oczko tutaj namierzyć, bo zdarza się wcale nierzadko, że za to pierwsze oczko bierzemy któreś z takich zgrubień, a to są kolejne rzędy już tutaj stanowiące bok. Pierwsze oczko jest tutaj, wbijam w niego igłę od wewnętrznej strony albo od lewej, przeciągam. Teraz to samo muszę zrobić, ale po tej stronie, z której pochodziła nitka. Tutaj mamy to pierwsze oczko znów od wewnętrznej albo od lewej strony. No i teraz już odginając te krawędzie, odwijając je tak, o proszę bardzo, możemy zauważyć, że ta krawędź wygląda tak oto. Mamy tutaj takie podłużne kreseczki i ukośne mniejsze, podłużne i ukośne mniejsze. I naszym zadaniem będzie wkładać igłę w takie długie oczko i tutaj pod tym zgrubieniem wyciągać ją z drugiej strony. To jest jedna część. I teraz to samo robimy po drugiej stronie. Wkłuwamy się tutaj i pod tym zgrubieniem wyciągamy igłę
po drugiej stronie. Bardzo ważne jest, żeby dobrze rozpocząć, bo w ten sposób łączymy wszystkie kolejne rzędy pochodzące z jednej i drugiej strony dzianiny. Zaciągamy tutaj od razu. No i teraz zobaczcie, stąd wychodziła nitka, z tego miejsca, to w to miejsce wbijamy igłę i wyciągamy po drugiej stronie. Tutaj stąd wychodziła nitka, to tu wbijamy igłę i wyciągamy po drugiej stronie. Zaciągam to od razu. Wracam. Stąd wychodziła nitka, wkłuwam się tutaj i wyciągam po drugiej stronie. Tutaj stąd wychodziła nitka, więc wyciągam po drugiej stronie. W ten sposób łączymy każdy rząd przodu z każdym rzędem tyłu. Dokładnie tak samo tutaj też wbijamy igłę tutaj w pierwsze oczko od wewnętrznej strony, w tą część, z której pochodziła nitka. No i też odwijamy krawędź i znów długa, krótka, długa. Taki alfabet Morsa. Kreska, kropka, kreska. Na samym początku trzeba od razu tą niteczkę zaciągnąć, potem można to robić co kilka takich przeciągnięć igłą. Tutaj w takim miejscu wkładam rękę do środka. Te wszystkie nitki też w środku chowam. Wszystko po to, żeby mi się lepiej szyło. Tutaj przy połączeniu ściągacza z bokiem trzeba będzie trochę tą nitką i igłą pooperować, tak żeby nie było żadnej dziury. Zaciągamy sobie tutaj wszystko równo. Na drugą stronę wyciągamy te nitki, sprawdzamy, czy się wszystko ładnie tutaj zeszło. No i teraz będzie można je związać ze sobą. Znowu pamiętajcie, węzeł żeglarski płaski, naprzemienne supełki. Jeden, drugi, tutaj jeszcze trzeci dla bezpieczeństwa. Jedną z tych nitek mogę związać z tą, która tutaj jeszcze sobie funkcjonuje. To jest ta nitka, która została dowiązana po to, żebyśmy mogli nabrać oczka na ten ściągacz. Znów 3 supełki. Zaciągamy to wszystko porządnie. No i teraz te 3 niteczki można bez najmniejszego problemu, króciutko, ale króciutko obciąć. Króciutko tak, żeby się nam nie snuły, żeby się tutaj żadna niteczka nie mogła wyślizgnąć i zacząć pruć. No i bluzeczka zszyta. No i teraz, kiedy już to wszystko jest gotowe, możemy zabrać się za wykończenie dekoltu. Ja pokażę Wam, jak taki dekolt wykończyć przy użyciu szydełka, tego samego, które już pomagało mi przy zamykaniu oczek. Najpierw zrobię tutaj jedno okrążenie oczek ścisłych, a potem jedno okrążenie oczek rakowych, dlatego że nie chcę, aby ten dekolt mi się zmniejszył. Jeżeli chcecie mniejszy dekolt, chcecie zmniejszyć jego światło, to spokojnie możecie tutaj nabrać oczka na druty i dalej dziergając w okrążeniach wykończyć ten dekolt ściągaczem na drutach, na przykład w taki sposób, w jaki pokazuję to w kursie do sweterka Mi Amore albo Savana, który również znajduje się na moim kanale. Dowiązuję sobie tutaj nitkę z kłębka, potem będę te nitki raz jeszcze wiązać i krótko obcinać. Nić gotowa. No i zobaczcie, oczka ścisłe wyglądają o tak. Wbijamy, wyciągamy, przeciągamy pętelkę, wbijamy,
wyciągamy i przez tą pętelkę hop. Jeżeli mamy tutaj taką dużą przestrzeń, zawsze możemy się wkłuć szydełkiem poniżej i ją sobie zniwelować. Zobaczcie, jeszcze tutaj. Tutaj na tym prostym fragmencie możemy wkłuwać się szydełkiem również pomiędzy takie kolumny oczek prawych i tutaj i pomiędzy również. Obserwujcie to wszystko, co dzieje się z Waszą robótką i na bieżąco podejmujcie decyzję, czy jest w porządku, czy trzeba tę ilość oczek ścisłych zagęścić, czy wręcz przeciwnie, poluzować. Całe takie jedno okrążenie oczkami ścisłymi. Pierwsze okrążenie praktycznie gotowe. To teraz zaczynam iść w tył, będę dziergać oczka rakowe. Pierwsze wbijam tutaj, zobaczcie, tutaj mamy takie oczka. Pokażę to jeszcze raz w ten sposób. Tutaj są takie przestrzenie i naszym zadaniem będzie wkłuwać szydełko w takie oczko tutaj z tyłu, przeciągać nitkę i przez pętelki. I teraz tak, możecie oczywiście wkłuwać się w każdą taką przestrzeń, ale ja będę to robiła w co drugą. Delikatnie mi się w ten sposób dekolt zmniejszy. Można więc w każdy, a ja robię to w co drugi. Jak kto woli. Co jest lepsze? Nie wiem. Sprawdźcie u siebie, zobaczcie i tak. Przeciągnijcie kilka takich oczek, zobaczcie jak to u Was wygląda i podejmijcie ostateczną decyzję, co będzie lepsze. Ja wolę wydłużyć nieco te oczka, wkłuć się w co drugą przestrzeń, ale tak jak powiedziałam, ostateczna decyzja należy do Was. Do tyłu, tak jak rak, jedziemy z drugim okrążeniem. Okrążenie oczek rakowych praktycznie zakończone. Dociskam teraz tą nitkę, wkłuwam się troszeczkę głębiej, wyciągam nitki, odcinam, zaciągam ją tutaj równo, odcinam trochę więcej, żebym mogła sobie nawlec teraz igłę i żebym mogła igłą tutaj, przeciągając tą niteczkę, schować ją i wyrównuję. Albo schować ją w szwie, albo dowiązać do którejś z tych nitek i króciutko obciąć. Jeżeli chowamy w szwie, to przeciągamy kilka razy w jedną stronę. Teraz na drugą i w przeciwnym kierunku. I teraz już to możemy odciąć. Albo jeżeli mamy więcej takich nitek, można je mocno wykorzystując węzeł żeglarski płaski związać, tak jak pokazywałam Wam to na początku. I też króciutko te nitki poodcinać, na tyle krótko, żeby one nie miały miejsca, aby się strzępić. To samo, zobaczcie, robię tutaj po drugiej stronie. Albo igła i chowamy w tym miejscu. Albo po związaniu krótko odcinamy. Decyzja należy do Was. Można i tak, i tak. Jeszcze trzeba będzie pochować te niteczki, też przeciągając je tutaj w tej linii oczek ścisłych. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że akcja pod tytułem bluzeczka Santa Fe została zakończona sukcesem, że Wasze modele zostały wydziergane i jesteście absolutnie zadowoleni z efektów Waszej pracy. Jeżeli podobał Wam się ten tutorial,
udostępnijcie go swoim znajomym, przyjaciołom, rodzinie, każdej osobie, która być może będzie go chciała wydziergać. A ja oczywiście zapraszam do subskrybowania mojego kanału raz jeszcze. Zostawcie po sobie jakiś miły ślad w postaci kciuka podniesionego w górę, miłego komentarza, serduszka. Będę Wam za to ogromnie wdzięczna. Dziękuję za wspólnie spędzony czas, za wspólne dzierganie. No i zapraszam nieustannie na www.lgmp.pl po mnóstwo kursów dziergania, włóczek, akcesoriów niezbędnych do ich wykonania. Do zobaczenia i do usłyszenia.